Lekcja pod tytułem Twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych. W szkole podstawowej, jak mieliśmy układ współrzędnych, była taka lekcja, gdzie uczyliśmy się w tym układzie współrzędnych liczyć długości odcinków albo odległości punktów gdzieś w tym układzie współrzędnych wskazanym. Ale potrafiliśmy to zrobić tylko wtedy, kiedy, tak jak na przykład tutaj, ten odcinek był równoległy do osi x, albo, tak jak na przykład tutaj, narysujmy sobie, równoległy do osi y. Co wtedy robiliśmy? No, przypomnę Ci, patrzyliśmy sobie w ten sposób, tak, i patrzyliśmy, ile tu jest jednostek na osi x. Na przykład tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6. No to długość tego odcinka jest 6. Na długość tego odcinka, popatrzmy, tym razem odprowadzamy do osi y i liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli długość tego odcinka jest 8. To potrafiliśmy zrobić w szkole podstawowej. Natomiast jak już się zdarzył taki odcinek, który nie był równoległy ani do x'ów, ani do y'ów, na przykład taki sobie narysujmy, to długości już czegoś takiego nie potrafiliśmy policzyć. Na szczęście, teraz już znamy twierdzenie Pitagorasa i będziemy umieli to policzyć. Jak? No popatrz, na kolejnych 3 przykładach Ci pokażę. Na przykład jest takie polecenie. Oblicz długość odcinka AB. No, czyli nasz odcinek AB, no to narysujmy go sobie. Patrz, niestety jest ukośny, można powiedzieć. Więc technikami z podstawowej szkoły nie zaatakujemy tego problemu, ale my jesteśmy sprytniejsi, my już znamy twierdzenie Pitagorasa i popatrz, jak nam się ono tutaj przyda. Mianowicie, szukamy trójkąta prostokątnego i go znajdujemy. Proszę uprzejmie. Tu jest kąt prosty, prawda? I teraz w związku z tym, ten odcinek, tu sobie jeszcze napiszę, że to jest wierzchołek C. Odcinek AC oznaczam jako A, CB jako B, a nasz odcinek AB jako C. A pamiętamy, że a kwadrat plus b kwadrat to jest c kwadrat. Czyli w naszym wypadku, napiszę to wyraźniej, długość odcinka AC do kwadratu dodać długość odcinka CB do kwadratu to będzie długość odcinka AB do kwadratu. A więc z twierdzenia Pitagorasa będziemy mogli policzyć długość tego odcinka. No zróbmy to ten jeden raz. Popatrzmy sobie. AC to jest 1, a więc będzie 1 do kwadratu. CB, jaką ma długość, liczymy standardowymi szkolnymi metodami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, a więc 15 do kwadratu. To jest ile razem? No to jest 1 do kwadratu to 1, a 15 do kwadratu, wzywamy pana kalkulatora, 15 razy 15 to jest 225. 225. Więc razem to jest 226. Czyli nasze c kwadrat to jest 226. No to c to jest pierwiastek z 226. Już dalej nie będziemy się wysilać w rozwijaniu tego pierwiastka, czyli ta odległość AB, to jest nasze przecież C, to jest pierwiastek z 226. Widzisz, na czym dowcip polega? Jak musisz policzyć długość odcinka, który nie jest ani równoległy do osi x, ani równoległy do osi y, to korzystasz z twierdzenia Pitagorasa. W ten sposób, że budujesz jakby towarzyszący mu trójkąt prostokątny, gdzie ten nasz niewiadomy odcinek to jest przeciwprostokątna. I zawsze tak to trzeba robić. Ten nasz odcinek to będzie przeciwprostokątna. A my teraz dorysowujemy trójkąt prostokątny, który jest zawsze zbudowany z boku, który równoległy będzie do x'ów, boku, który równoległy będzie do y'ów, i wtedy już możemy zastosować twierdzenie Pitagorasa. No zróbmy sobie jeszcze 2 przykłady. Na przykład taki.
Oblicz odległość punktów C i D od początku układów współrzędnych. No dobra, weźmy sobie jakiś punkt C, powiedzmy tutaj, o, a punkt D powiedzmy tutaj. Od początku układów współrzędnych, początek układów współrzędnych to jest tu. Czyli musimy policzyć mianowicie, o, tą odległość, a później tą. Najpierw zróbmy sobie tą odległość. No to co zrobimy? No znów szukamy trójkąta prostokątnego. Na dwa sposoby go można zrobić. Zaraz Ci pokażę sposób pierwszy. O, proszę bardzo. Tak. I tak, o. To jest pierwszy trójkąt prostokątny, ale jak nie lubisz w ten sposób, no to można zrobić tak i tak. Widzisz? Wyjdzie na jedno tak naprawdę. No bo i tu mamy kąt prosty, i tu mamy kąt prosty. Więc to może być A, to B, to jest C, albo to może być A, to B, a to zawsze będzie C. I znowu, tu jest długość 3, tu ile jest? 3, 6, 8. Będzie A równe 3, B równe 8, C niewiadoma. W wypadku tego pierwszego trójkąta, w wypadku drugiego A równe 8, B równe 3, C niewiadoma. I dalej już stosujemy twierdzenie Pitagorasa. Tak samo z tym punktem D. O, narysujmy sobie. Od początku układów współrzędnych to jest o ta odległość. I tutaj też możemy dwa trójkąty. O, pierwszy taki. A weźmy sobie o drugi, na zielono może, a drugi o taki. I ta sama, można powiedzieć, zabawa co i poprzednio, bo tu mamy kąt prosty i tu mamy kąt prosty. Tak naprawdę do każdego odcinka, który powiedzmy jest ukośny, może zawsze zbudować dwa trójkąty, u dołu i u góry. Weźmy sobie jakiś inny odcinek, żeby Cię o tym przekonać. Powiedzmy, o, musimy policzyć, o, długość tego odcinka. No tutaj też może zbudować sobie dwa trójkąty. Jeden tak i tak, a jak takiego nie lubię, no to drugi tak i tak. Jak widzisz, to zawsze ten odcinek, którego będziemy szukali, to będzie przekątna jakiegoś prostokąta. A przecież umiemy liczyć przekątną prostokąta. To było pierwsze z zadań, jak uczyliśmy się o twierdzeniu Pitagorasa. No zróbmy sobie jeszcze jedno takie typowe zadanie. O, popatrz, jest taki wredny czworokąt, jest powiedziane policz długości boków tego czworokąta. Straszne, pozornie tylko, ponieważ bierzemy się za to. Proszę bardzo, najpierw długość AB. No to mówię tak, to ja biorę sobie, proszę bardzo, o. I już mam trójkąt prostokątny, tu jest kąt prosty, to znam, no bo skąd znam? No przecież odczytuję z osi, prawda? I stosuję twierdzenie Pitagorasa. A teraz bok BC. Trójkąt prostokątny, proszę bardzo. O. Ciach i ciach. Tu jest kąt prosty i stosuję twierdzenie Pitagorasa. Tu jest 3, tutaj ilość kratek też można policzyć i już można zastosować twierdzenie Pitagorasa, żeby tą przeciwprostokątną policzyć. Następny odcinek CD. Proszę uprzejmie. Trójkąt prostokątny. Ciach i ciach. Tu kąt prosty i już mamy. Tu ilość kratek, a tu przeciwprostokątna. I ostatni odcinek AD. Zmieńmy kolorek na zielony, powiedzmy. O. Ciach i ciach. Tu kąt prosty, tu 2 kratki, tu 4 kratki, czyli 2 do kwadratu plus 4 do kwadratu. Później liczymy z tego pierwiastek i już mamy długość AD. Łatwe to jest, prawda? Byleby tylko zauważyć, gdzie dla danego skośnego odcinka jest jemu towarzyszący ładny trójkąt prostokątny, którego ta skośna zawsze będzie przeciwprostokątną. I tyle tej lekcji.